And I had a specific story for this in mind. Okay. Scott napisał fabułę Security Breach. Steel też napisało swoją własną, sprzeczną z Michem Scotta. Taką właśnie grę dostaliśmy, pełną niepasujących do siebie elementów. Dziś wiemy, że Burn Trap nie miał mieć aktywnej roli w grze. Originally, Burn Trap was never supposed to move. To miał być tylko easter egg, ale Steel zrobiło z niego finalnego bossa. No, studio nic złego nie zrobiło. Niby dużo złego zrobili, ale to akurat nie jest ich wina, bo to oni mieli pisać fabułę zgodnie z wytycznymi Scotta. Scott pewnie wyjaśnił im kierunek narracji, ale przygotował też easter eggi, które wyjawiają sekretną fabułę gry. I tej fabuły nikomu nie wyjaśnił. I was trying to tell Steel Wool to do specific things throughout the game. Put specific items in specific places. Have specific characters do certain things, meanwhile not telling them what the story plot was. Uznał, że easter eggi same się obronią, fani zrozumieją, ale to wywołało niepotrzebne zamieszanie i Steel zaczął wymyślać własne wyjaśnienia do tych easter eggów. Scott za dużo przed nimi ukrył. A to oznacza, że Mimik nie jest retconem. No bo czemu miałby? Co, myślicie, że z grą było wszystko dobrze i tylko Afton był problemem? Z tą grą nic nie było dobrze. Jest niespójna sama ze sobą. Ani Scott, ani Steel nie mieli powodu myśleć, że zretkonowanie głównego złoczyńcy to naprawi. Tą grę wystarczyło naprostować. Jeśli chodziło o Aftona, to trzeba po prostu go porządnie przedstawić. Ale dostaliśmy Mimika, bo tu zawsze o Mimika chodziło. Nie wiemy, co Steel przekręciło i nawet nie powinniśmy tego wiedzieć, bo plan Scotta jest teraz nieaktualny. Na pewno musieli dużo szczegółów pozmieniać, pousuwać, żeby pokazać tego Mimika poprawnie w DLC. Nieaktualne wyjaśnienia wprowadzą tylko zamieszanie w teorię. Lepiej ich nie znać. Dlatego porozmawiajmy sobie o nich dzisiaj. Nie da się tak po prostu wyjaśnić Security Breach, bo ta gra jest uszkodzona. Trzeba drążyć naokoło i najlepiej zacząć jest od Help Wanted, bo ta gra wprowadza całą nową fabułę. Help Wanted opowiada o wirusie, a raczej o programie, nad którym firma straciła kontrolę. Tape Girl wyjaśnia, że dostali bardzo stary sprzęt, żeby wydobyć z niego kod, który ma przyspieszyć produkcję gry VR. Stąd wziął się Glitch Trap z tajemniczego starego sprzętu. Jak myślicie, o co tutaj chodzi? Uznaliśmy, że firma dostała spopielone części Scrap Trapa, ponieważ z kodu powstał Spring Bonnie. I jest to jakieś wyjaśnienie, ale jaki ma to sens? Jak niby kod Scrap Trapa miał im pomóc w tworzeniu gry komputerowej? Jedyne co wymyśliliśmy to kult Aftona. Ktoś umyślnie wcisnął im ten sprzęt, żeby przywrócić Aftona do życia. Na całe szczęście seria ani trochę w takim kierunku nie poszła. Nie powiecie mi, że do czegoś takiego Security Breach zmierzało. W Help Wanted nie chodzi o Aftona, tylko o vibe coding, czyli programowanie przy pomocy AI. Scott przewidział ten koncept 3 lat do przodu. Wiemy, że dostali kod, który ma przyspieszyć pewne aspekty programowania, a przy tym zaoszczędzić kasę klientowi. Tym jest vibe coding. Studio dostało więc program, który robił grę za nich, ale szybko stracili nad nim kontrolę. It seemed to take hold by itself. Things started changing. But then he started appearing. Dzisiaj wiemy, że głównym zadaniem Mimika jest budowanie postaci. Analizuje wzory, poznaje ruchy, imituje zachowania. Ten program w Help Wanted miał zająć się pathfinding, czyli budowaniem ścieżek, do czego Mimik jest idealny, bo zaprogramuje ruchy Chicky czy Freddy'ego, ale stworzy też Spring Bonniego. Ta gra nabija się z kontrowersji wokół Freddy's, więc opowiada legendę seryjnego zabójcy i nawiedzonych robotów. Program zajmujący się pathfinding stworzył na tej bazie Glitch Trapa. Chytra firma bezmyślnie korzysta z niestabilnej technologii AI, Mimika i tworzy potwora, Glitch Trapa. Pizza Party jest ciekawe, bo to jest zwymiotowany miszmasz losowych modeli z całej gry, poprzez które jest wytyczona ścieżka. To Mimik stworzył ten poziom. Tak samo jak Munexe. To podróż Mimika, która ma na celu stworzyć nową personę, tym razem Aftona. To jest też poziom wygenerowany przez AI. Przechodzimy przez losowe modele, które ledwo się ze sobą łączą. Dla Mimika to naturalne środowisko. Tak wygląda Munexe. Właśnie tak powstał Glitch Trap. Tego oczywiście nie dało się rozwiązać od razu, nie z taką ilością szczegółów, ale Matpad był blisko. A
huge chunk of this game's story. This isn't William. Like I said, he's trapped in eternal torment with Cassidy. Stwierdził, że to nie jest Afton, tylko jego kopia. Ale Help Wanted jest tylko wprowadzeniem do nowej fabuły. Jest masa niedopowiedzeń, gra kończy się cliffhangerem. Jak dostaniemy sequel, to on zacznie wszystko układać do kupy i dostaniemy bardziej konkretnie informacje na temat tego, czym jest Glitch Trap, jaka jest jego rola w historii. Sequel jest uszkodzony. Easter eggi mają w sobie dwie sprzeczne myśli naraz i nie możemy być pewni, jak to wszystko miało wyglądać. Ale możemy przynajmniej spojrzeć, co gra próbuje zrobić i w jaką stronę historia się waha. Bo tutaj są wspomniane ofiary Aftona na przykład. Ale dokąd one zmierzają? Spójrzmy na niektóre easter eggi. W tej grze bardzo ważna jest technologia glamrocków i dużo o niej mówi Endo Warehouse, gdzie glamrocki się rodzą. To dosyć samoświadome roboty, potrafią rozmawiać, mają życie poza sceną. Endo Warehouse wyjaśnia, że nie zaprogramowali ich do tego. Glamrocki są traktowane jak dzieci, które są wychowywane. Uczą się przy użyciu ilustracji, poznają właściwe i niewłaściwe zachowania. Good job. You are now teaching at a junior high level. Z czym wam się to kojarzy? Tak działa Mimik, tak działa ChatGPT, ale glamrocki są niestabilne, bo źle wytrenowane Endo nas atakują, a te dobrze wytrenowane rozpadają się psychicznie i też nas atakują. Tak samo było z Glitch Trapem. Firma tnie koszty przy użyciu niestabilnej technologii i tworzą potwory. Gra sugeruje nam trochę, że Glitch Trap jest glamrockiem. A spójrzcie na legendarny pokój z karteczkami, bo ktoś tutaj pisze kodem binarnym, ale z czasem przenosi się na litery alfabet łaciński. Chodzi tu więc o robota, który powoli zmienia się i staje się coraz bardziej ludzki, staje się imitacją człowieka. Zauważcie, właśnie czymś takim jest Mimik. Ten pokój to główny argument teorii Gregory-Bot. Teoria zakłada, że Gregory to robot, który ma stać się Byte Victimem. Zauważcie, że właśnie czymś takim jest Mimik. Czy widzicie, jaka jest tutaj myśl? Cokolwiek było w tym pokoju? Gra insynuuje, że to był glamrock. Może Grzesio to glamrock. Może Glitch Trap kogoś tu kontrolował. Chodzi tutaj o maszynę, która zaczyna mówić ludzkim głosem, tekstem. W Security Breach czymś takim są glamrocki. Mimik jest więc bardzo kompatybilny z Security Breach i potrafi wyjaśnić nawet te uszkodzone easter eggi. Glamrocki to samo co Mimik. Karteczki reprezentują tą samą myśl co Mimik. Pacjent 46, który opowiada cudzą traumę, jakby to była jego własna, dokładnie tak działa Mimik. Logiczne jest więc założyć, że glamrocki rozwijają Glitch Trapa, a Mimik rozwija glamrocki. Ta technologia wyjaśnia rolę Glitch Trapa w tej historii. Afton nie. Gra wspomina Aftona. Dużą częścią wirusa są ofiary Aftona, ale sam morderca nic nie wnosi. Nic nie wyjaśnia. Historia wygląda tak, że ktoś go imituje, ktoś go analizuje. MatPat w 2019 stwierdził, że Glitch Trap to tylko cyfrowa kopia Aftona. Gregory-Bot, dziecko, które imituje człowieka, to też jest bardzo mimikowa teoria, więc to nie jest coś, czego nie dało się domyśleć. Brakowało nam tylko kontekstu. Nowa fabuła ma jeden ciągły kierunek. I Mimik dokładnie w tą stronę idzie. Security Breach, nawet pomimo tego, że jest rozwalone, wciąż zmierza do Mimika. Co więc Scott chciał z Mimikiem zrobić? Jaka jest historia Security Breach? To już są trudniejsze tereny do dyskusji. Do tej pory dałem wam dosyć spokojną, w miarę ostrożną analizę, a teraz trzeba zgadywać, co Scott miał na myśli, a co Steel miał. Security Breach, wydanie Scotta. Tu przede wszystkim chodzi o Glitch Trapa. To kontynuacja historii Help Wanted, co powinno być dosyć oczywiste, ale trzeba to nakreślić. Głównym złoczyńcą jest wirus, nie robot. Wirus kontroluje Pizzaplex. Wirus kontroluje Vani, chce dorwać Grzesia. To on jest imitacją Aftona, więc każda wzmianka o zabójcy to Glitch Trap. Teraz ten Afton ruszył na wielki, zautomatyzowany kompleks dla młodzieży i zaczął kontrolować wszystkie maszyny. Więc jest to bardzo niebezpieczne miejsce. Bardzo łatwo jest tu kogoś zniknąć. Pierwszy teaser trailer sugeruje nam taką sytuację. Gregory z przyjaciółmi jest w Pizzaplexie, ale atakuje ich Vani i Grześ jako jedyny uciekł. Gregory, your friends are worried about you. They're here with me. No i sam Grzesiu też jest dużą tajemnicą. Nie widać go w systemie, choć powinien być jako klient. Jest tu easter egg GGY. Ktoś o nazwie GGY ma nierealistycznie wysokie wyniki na maszynach w Pizzaplexie, a jest też tu pacjent 46. Dziecko, które zastrasza Vanessę, lubi króliki i opowiada cudzą traumę, jakby to była jego własna. Mimik.
To wszystko prowadzi do wniosku, że Gregory jest Sugusem Glitchtrapa. GGY to samo co Wani. Tutaj też Mattpad dobrze główkował, ale cały wątek nie miał konkluzji czy znaczenia. Gra nie opowiada dobrze historii GGY i może miała, bo może było trochę więcej, trochę lepszych easter eggów. Dopiero książki wyjaśniły, że to GGY hakował Pizzaplex dla Glitchtrapa, ale nawet książka nie wyjaśnia, jak się uwolnił, ile wiedział, czy jakie jest jego znaczenie w Security Breach. To druga osoba, którą Glitchtrap nawiedził. To może jest coś związanego z Aftonami i Byte Victimem, bo może Glitchtrap chciał stworzyć imitację syna Aftona. Wirus kontroluje Pizzaplex, zbiera siłę, tworzy sieć, z której Gregory próbuje uciec. No i gra ostatecznie nie skupia się aż tak bardzo na Glitchtrapie, tylko na innych, podobnych robotach. Fazbear Entertainment mocno inwestuje w technologię imitującą na każdym froncie. Dostajemy pierwsze przybłyski tego, co następne gry opiszą słowem Mimic. Właśnie to jest główny cel Security Breach. Zasugerować i zacząć wprowadzać tą technologię. A co z zapadniętą pizzerią? Scott wyjaśnił, że tu nie miało być Burntrapa. Jest Blob. Miejsce ma niewiele związku z fabułą, bo nie ma tu Glitchtrapa, nie ma ukrytego Princess Quest 3. No, nie w tej grze przynajmniej. Podziemie buduje potężne implikacje, odnosi się do innych FNAF-ów, ale jest dosyć niepotrzebne. O co tutaj chodziło? Po kolei. Burntrap. Jak mówiłem, każda wzmianka o Aftonie wychodzi od programu, który był trenowany na jego legendzie. To na pewno nie Afton, bo to miał być nieruchomy, ukryty prop. Never supposed to move. No chyba, że to martwy Afton jako trofeum. Ale w Pizzaplexie staffboty imitują rodzinę Aftona i to jest mimiczne zachowanie. To zrobiłby Mimic, a nie Afton. Burntrap powinien więc być imitacją Springtrapa. Glitchtrap próbuje poznać osobę, którą imituje. Tak ten easter egg rozumiem. A pizzeria z założenia reprezentuje głęboko ukrytą przeszłość. Jeżeli doszukujemy się technologii imitującej, to logicznie powinien tu pojawić się Mimic. Ale gra niczego nie zrobiła, żeby w tą stronę nas nakierować. Dostaliśmy Springtrapa w miejscu, w którym ostatnio widzieliśmy Aftona. Nic więc dziwnego, że doszliśmy do złych wniosków. Burntrapa w ogóle nie miało tu być. Ale mimo całego tego chaosu jakieś wytyczne istniały. Scott opisał, jak podziemie ma wyglądać i studio dokładnie tak zrobiło. Scott wiele rzeczy wyjaśnił i doszło do nieporozumienia, ale studio tego nie zauważyło, więc wytyczne są prawie całkowicie spełnione. Różnice nie powinny być duże. Grzech i Freddy schodzą do podziemia, mijają Bloba. Freddy przypomina sobie, że już kiedyś tu był i zostaje opętany. Uważam, że to wszystko miał Scott na myśli. W plikach gry nie ma modelu Mimika, więc to nie jest tak, że Steel pomyliło modele. Myślę, że Freddy miał zostać opętany, ale gra nie miała wyjaśnić, kto to zrobił. Nie ma Burntrapa, nie ma Mimika. W piwnicy znajduje się jakaś potężna siła, która potrafi kontrolować Freddy'ego, ale to nie jest Glitchtrap. Niestety Steel Studios błędnie uznało, że to miejsce jest niedokończone i trzeba tą lukę załatać. A może inaczej? Może miała pojawić się ręka tak jak na trailerze. Ręka i nic więcej. Scott chciał rękę podobną do tej Burntrapa, żeby zasugerować, że w Pizzaplexie są dwa różne roboty z takim samym designem, a studio błędnie zrozumiało, że to ma być po prostu Burntrap. Tak zgaduję. Potwór z piwnicy miał być ukryty, ale Steel go pokazało. Taki scenariusz by wszystko wyjaśnił. Ale no, nie zapominajcie, że to tylko moje zgadywanki, bo to nie jest zagadka, którą da się na logikę rozwiązać. Dużo nad tym myślałem, dużo wziąłem pod uwagę i bardzo fajnie jest spekulować o planach Scotta, ale to tylko moje domysły. Security Breach, wersja Scotta, opowiada według mnie o tym, że Glitchtrap przyjął cały Pizzaplex i musimy go zniszczyć. Ale jeżeli trochę się rozejrzymy, to dzieje się tutaj więcej niż nam się wydaje. Glamrocki to też są Glitchtrapy. W podziemiu znajduje się starożytny Glamrock jeszcze silniejszy niż Glitchtrap. Help Wanted wprowadza wirusa. Security Breach wyjaśnia, że prawdziwym zagrożeniem nie jest wirus, tylko jego technologia, która rozprzestrzenia się jak zaraza. Mimic jest niestabilną i niebezpieczną technologią. Mimic nie ma żadnych ograniczeń, dlatego nie da się go kontrolować i Fazbear chciał to naprawić. Napisali swój własny, bardziej stabilny kod dawno temu, w latach 80. i tym kodem jest Glitchtrap, bo ledwo udało się go odzyskać z bardzo starego sprzętu. Glitchtrap nie jest ani trochę stabilny. Nie udało im się. Kilkadziesiąt lat później wrócili do tej technologii z Glamrockami. To najbardziej stabilne mimiki. Mają jeszcze więcej ograniczeń. Wyrabiają sobie tylko jedną osobowość. Nie imitują nikogo. Freddy nie zacznie mówić do ciebie cudzym głosem, żeby cię oszukać. Więc jest stabilny, prawda?
Nieprawda. Oni nie potrafią zbudować stabilnych mimików. A tutaj powstała hierarchia słabych, silnych i bardzo silnych mimików. A to idzie dalej. Mamy wirusa, opętanych ludzi, maskotki i idoli. Jeden mimik myśli, że jest człowiekiem, który powrócił do życia. Doszukuje się też nawiedzanego mimika. Scott ciągle eksploruje tą technologię na nowe sposoby, nowymi postaciami. Taką historię wprowadza Security Breach. Uważam, że o to chodziło z Burn Trapem, z zapadliskiem. A też, co ważniejsze, takie jest znaczenie całej fabuły. Ale wersja Scotta jest nieaktualna. Możemy sobie spekulować, zastanowić się, o co mu chodziło, co się zmieniło, dlaczego, ale to już nie istnieje. Burn Trapa miało w podziemiu nie być, ale tam jest i Scott też musi się z tym pogodzić. Burn Trap to teraz kostium mimika. Moje wyjaśnienia zmierzały do tego, że Glitch Trap nie współpracuje z mimikiem. Jeden jest na górze, drugi jest na dole i Security Breach ich ze sobą nie łączy. Ale w DLC współpracują. W Help Wanted 2 mamy nagle Princess Quest 4 w podziemiu. Teraz są ze sobą mocno związani. Uważam, że wcześniej nie byli, ale zgodnie z fabułą teraz są. To jest bardzo trudny temat, gdzie kroki trzeba stawiać ostrożnie, więc bierzcie to wszystko pod uwagę. Ja tylko spekuluję, informacji mamy mało, a chaos jest ogromny. Ale duża większość gry jest bez zmian. Security Breach opowiada o technologii mimika i sequele się z tym zgadzają. Książki wyjaśniły tajemnicę GUI, która była w grze zaczęta. Help Wanted 2 nakreśliło znaczenie do Warehouse. Mamy coraz więcej dowodów na to, że Security Breach opowiada o mimikach. I dzisiaj da się tę grę połączyć z większą całością. Ja zrobiłem co mogłem. No, tyle ode mnie. Security Breach wciąż jest rozwalony i wciąż nie da się go kompletnie rozwiązać, ale dostaliśmy naprawdę dużo kontekstu, który bardzo nam pomaga złożyć wszystko do kupy. Nie wszędzie podam wam konkretną odpowiedź. Karteczki mogą odnosić się do Glitch Trapa od strony Vani lub może od strony GUI. Miałem też taki pomysł, że to jest Glamrock Freddy, bo on zszedł do podziemia. To go zmieniło, może mimik wpłynął na jego kod, a potem Glitch Trap próbował to zbadać. Także tak, wiem jedno. Karteczki prowadzą nas do mimika, tak samo masa innych rzeczy tutaj. A jak już siedzimy w tym temacie, to obejrzyjcie moje omówienie Sekretu Mimika. To 3 filmy, które dosyć głęboko analizują tą grę i mimika. A jak chcecie coś innego, to ostatnio omawiam drugi film FNAF, który miał dużo wzlotów i masę upadków. Za dzisiaj dziękuję, do zobaczenia.